Cześć, jestem Kamil, witam na kanale Gorilla Project Car. W dzisiejszym odcinku gonimy GU. Mamy tutaj M42B18, który jest po kompletnym remoncie, regeneracji, może lepsze słowo. Silnik został, blok został przeosiowany, przehonowany, płaszczyzna jest zrobiona i był też wyczyszczony. W chwili obecnej już trochę zaczęło mu się rdzewieć. No, nie ma się co dziwić, stał tutaj przez 2 tygodnie w stodole, a wcześniej w kuchni letniej mojej przez miesiąc albo 2. A wcześniej był przez 8 miesięcy remontowany. W zasadzie to 18 stycznia zeszłego roku zawiozłem ten silnik do warsztatu, który miał zrobić odbudowę. Więc mija rok. Natomiast nie ma się tym co przejmować, trzeba po prostu kontynuować, złożyć silnik. Dzisiaj będę chciał go wyczyścić z nalotu rdzy, który już się pojawił, po czym okleić tu wszystko i pomalować. Blok jest wyczyszczony, odtłuszczony i później palnikiem jeszcze raz go odtłuszczałem, tak żeby zobaczyć, jeżeli się kopci podczas przypalania palnikiem, to znaczy, że gdzieś jest olej i on się spala. Nie było czegoś takiego, jest kondensacja, czyli miejsce, jak ja rozgrzewam jedno miejsce na bloku, to cała reszta zaczyna skraplać wilgoć z powietrza, która się osadza na bloku i wygląda to trochę później, jakby wytapiał się jakiś olej czy coś z bloku, ale to jest zwykła kondensacja, czyli nic takiego. W tej chwili będę oklejać, ale już skoczę po przedłużacz i podłączę lampę, żeby ogrzewała blok
i do tego jeszcze odpalę palnik gazowy, który również z drugiej strony będzie ogrzewać blok, tak żeby on się porządnie wygrzał, zanim zacznę go malować. A jeżeli ktoś z Was jest tutaj pierwszy raz, to zachęcam do subskrypcji. W tej chwili spadam stąd, jest zimno, a to niech się grzeje. Jak wrócę, no jutro będzie lepsze światło po prostu, więc będzie to wszystko w tym filmie i pewnie oglądacie to teraz, jak ja gadam, ale to są efekty końcowe. Ja jestem bardzo zadowolony z tego, jak wyszło. Dla mnie to jest ogromny postęp w ogóle w remoncie tego silnika. Przypomnę, że ten silnik oddałem rok temu do obróbki. No, bez 16 dni, dzisiaj jest drugi, ale czekałem na to strasznie długo, żeby to zrobić. Silnik miałem chyba 1,5 roku albo nawet 2, zanim go rozkręciłem i naprawdę bardzo chcę go już wsadzić do E36. No ale najpierw musi to być porządny silnik. Nie będziemy tam byle czego wstawiać. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o kolorze, który wybrałem. W sumie to nie powiedziałem, że kolor to antracyt. I napiszcie proszę, jeśli wiecie, w jaki sposób tanio
podnieść moc w tym silniku. On fabrycznie generuje 140 koni i jakby fajnie ze 100, a właściwie to chyba 50, bo tyle mniej więcej w tej chwili ma E36, do 140 to będzie bardzo fajna zmiana, ale może da się coś lepiej. 170 byłbym przeszczęśliwy i myślę, że więcej nawet bym nie próbował. Także jeżeli znacie ten silnik i wiecie, co można z nim zrobić, żeby podnieść moc, ja oczywiście też poszukam. Przy okazji może Wy wiecie coś, czego ja bym nie znalazł. 170 koni byłoby super, 140 też będzie ok. I tak w porównaniu do tego, co miałem i do samochodów, którymi się przyzwyczaiłem jeździć, to będzie rakieta. Może jeszcze dopowiem, że styl, w jakim jest malowany ten blok, jest inny niż ten, jak był malowany blok Golfa. Głównie dlatego, że to mój blok, a tamten jest Piotrka i jakby dwie różne osoby, dwa różne sposoby. Każdy może malować to inaczej. Są tacy, którzy malują pędzlem. Ja też bym to wziął pod uwagę, gdyby nie to, że sprayem jest łatwiej i szybciej. Ogólnie nie wiem, która metoda jest lepsza. Używamy innych produktów, innych producentów. Ja się połasiłem na to, że na mojej puszce jest napisane 800 stopni, więc jak będzie mi się gotować silnik, jeśli będzie mi się gotować silnik, to mam nadzieję, nic się z tym nie stanie. W sensie, mam nadzieję, że nie będzie się gotować silnik i nie będę musiał testować tej farby, ale jakby to BMW, nie? Czasem się zastanawiam, czy żartując sobie z BMW, w trakcie kiedy robię coś przy BMW lub buduję BMW i jest to moja druga ulubiona na świecie marka, zrażam do siebie ludzi, czy pokazuję dystans do tego, co lubię. Oby w miarę szybko poszło składanie. Na teraz dzięki za oglądanie. Zachęcam do subskrypcji, lajkowania, komentowania i widzimy się w następnym. Cześć!